Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Tak, jak widzimy, jesteśmy w Hogwarcie, dokładniej w Izbie Pamięci. Są tutaj jakieś rzeczy w ogóle, czy to tutaj słyszę ja stronę, że jest, czy gdzieś indziej? Nie mam zielonego pojęcia. Dzień dobry, strono. Jeszcze gdzieś tutaj jest, autentycznie. 100%. Zbroja skrzata domowego. Zbroja przygotowana dla skrzata domowego, którą stworzył ponoć okrutny czarodziej, chcący, by jego skrzat chronił go w walce. Na szczęście czarodziej ten był też zbyt głupi, by zdawać sobie sprawę z tego, że zbroję można potraktować jako ubranie. Gdy tylko skrzat założył ją na siebie, natychmiast deportował się z niej i nigdy więcej go nie widziano. No, też właśnie tak pomyślałam sobie, że halo, przecież kurczę, to jest ubranie, czyli że skrzat zostanie uwolniony natychmiast. Zbroja centaura. Ta wyjątkowa zbroja została wykonana jako chybiona oferta pokojowa dla przywódcy centaurów. Dar został odrzucony, a posłaniec postrzelony strzałą w nogę. Sama zbroja pokryta śladami kopyt została później odzyskana i odnowiona. Czyli co? Obraza jedna wielka dla centaurów, jak sądzę. Ale tutaj chciałam sobie otworzyć, bo znalazłam, że miejsce to jest oznaczone jako gabinet profesora Blacka. Dobra. Fajnie. Pięknie. Idziemy na górę wobec tego. Odkryłam, gdzie jest gabinet dyrektora. To rzecz jasna sobie sprawdzę, co u pana jest, panie dyrektor. A, swoją drogą, jeszcze, bo jak chwilę sobie biegałam po Hogwarcie, w sensie przed rozpoczęciem odcinka po prostu, między odcinkami, to dostałam 2 listy. Jeden list był od Poppy Sweeting. Spotkamy się w pubie pod 3 miotłami. Może wreszcie jest bezpiecznie od czasu, gdy udało nam się uratować smoczycą z sali Rogogona. Nie doszły mnie żadne słuchy, by kłusownicy mieli szukać nas lub smoczego jaja. Poppy. A drugi był od Natsai Onai. Ona jest tutaj. Matka chce ze mną rozmawiać. Chyba domyśla się, co planujemy. Mam nadzieję, że w twojej obecności będzie dla mnie mniej surowa. Nati. Ja to nie wiem, normalnie. Zero w ogóle pogadania o tym, że halo, byś przyszła, mam nadzieję, że twoja obecność mi pomoże, czy coś, a nie tylko, wiecie, jakby z góry zakładała, że wiecie, nie mam wyboru, powiedzmy, z góry. Z góry zostało założone, że nie mam wyboru i mój problem. Dobra. Okej, wchodzimy wobec tego tutaj. Jest tutaj skrzynia. Eliksir wigenowy dostałam. Tutaj w ogóle jest też właśnie pokój prywatny. Lawendowy szal. Nie wiem, gdzie jest ta strona. Bym stawiała, że za ścianą jakoś. Albo wyżej może. Kochana siostro, bardzo ucieszyła mnie twoja ostatnia słowa. Wygląda na to, że jak zwykle śmiało podejmujesz wyzwania, które stawiają przed tobą nie tylko uczniowie, ale i dyrektor szkoły. Twoja cierpliwość nie zna granic. Skoro już o cierpliwości mowa, dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla Gareta. Twoje przeczucia okazały się słuszne. Równowaga dyscypliny i twórczej zachęty to wszystko, czego potrzebuję. Przyznaję, że cieszy mnie, iż jego koledzy z klasy zastąpili mu rodzinę w kwestii próbowania jego najnowszych mikstur. To wspaniałe, że Gareth zawsze potrafi zachęcić tych szczęśliwców i nigdy nie wspomina o możliwości wystąpienia niepożądanych reakcji. No cóż, muszę już kończyć. Przepraszam za tak krótką notkę. Wygląda na to, że najmłodsza wpadła w niezłe tarapaty. Rzuciła kraselem ogrodowym w sterowalne śliwki sąsiada. Znów. Mam jednak nadzieję, że zobaczymy się podczas wakacji. Przesyłam pozdrowienia. G. Tajemnicza chyba G. Tak mi się wydaje. Albo tajemniczy G. Nie mam zielonego pojęcia. Tajemnicza bądź tajemniczy G. Więcej jeszcze do otwierania. Jezus Maria. Słyszałam właśnie już. Dobra. I tylko jej, otwarte.
Dobrze, zobaczmy sobie, co jest tutaj. Jest sobie skrzynia z eliksirem wigenowym kolejnym. Zbędnymi są te eliksiry. Ludzie, no. Po co mi tyle eliksirów wigenowych? Skrzynia. Profesor Hecat, w nawiązaniu do naszej rozmowy napisałem do znajomych z Gringota. Wszyscy potępili działania Ranrocka, a niektórzy wręcz zasugerowali, że jego motywy mogą być inne niż to się wydaje. Z tego co słyszałem o sposobie, w jaki traktuje swoich pobratymców, którzy nie chcą się do niego przyłączyć, nie chcą do niego dołączyć, opinia moich znajomych z banku wydaje się słuszna. Będę panią informował, jeśli dowiem się czegoś więcej. Na razie jednak musimy pozostać czujni. Z poważaniem, Ezop Sharp. Wygląda na to, że to są po prostu kwatery prywatne profesorów niektórych, czyli niektóre są właśnie w wieży gremium, a niektóre tutaj w tej wieży. Co się minęłam? Też opcja. Czekajcie sobie. A nie, to jest po prostu na innym poziomie. Dobra, to idę dalej, w górę. Gdzieś w końcu będzie ta strona, gdzieś ją dorwę w końcu. No dobra, wychodzę tu. Dużo tutaj jest normalnie do roboty. Aha! Czego ja tutaj potrzebuję? O! Chimera z gabinetu dyrektora. Schody prowadzące do gabinetu dyrektora strzeżone są przez zaczarowaną chimerę, która pozwoli ci przejść tylko wtedy, gdy podasz hasło, choć i tak ciężko pojąć kogokolwiek, kto chciałby odwiedzać obecnego lokatora tego biura. No może ja chcę. Ja bardzo nawet chcę. Chimero! Weź ze mnie wpuść! Tam są rzeczy dla mnie, a z miotły nie skorzystam. Kurde bela. Najgorzej. Natomiast tak, tutaj. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś tutaj w środku, co nie? Revelio, właśnie. Gdzieś tutaj będzie ta ćma chyba. To mi się wydaje przynajmniej. Tak, widzę nawet tą ćmę. Okej, to po nią schodzę. Chyba, nie? Gdzie jest taśma? Gdzie taśma? Aha, jeszcze w ogóle niżej, tak? No dobra, to sobie ją weźmiemy. Weźmiemy ją ze sobą. Ja nie wiem w sumie, co tutaj jest potrzebne, wiecie, żeby tam wejść. Ciężko powiedzieć. Bo tutaj są jakieś lampiony. Okej, ale co w związku z tym? Że są jakieś lampiony. Jakby, dobra, jest chimera, fajnie, jest też w ogóle, są jakieś drzwi tajemnicze również. Nie wiadomo, o co z nimi chodzi. Nie wiem. Wiecie co? Mam chyba pomysł, co może być potrzebne, żeby tą zagadkę rozwiązać. Nie mam zielonego pojęcia, czy dobrze myślę, ale... no, coś wymyśliłam. Otwierajże się! Tak, tutaj nie wejdę. Tam na górę też nie wejdę, bo pokiego? Nie znam hasła do dyrektora. Bu. Dobra, to chyba czas zacząć robić inne rzeczy. W takim razie. Wobec tego zadanie profesor Weasley sobie zrobimy właśnie. Strona przewodnika z podziemnej przystani i chyba z biblioteki, tak mi się wydaje, że jeszcze powinnam. Z biblioteki. Tak więc się przeniesiemy właśnie do biblioteki. I zobaczymy sobie w takim razie. Dobra, więc jesteśmy sobie w bibliotece. Czy to jest w dziale ksiąg zakazanych? Nie, to nie jest w dziale ksiąg zakazanych. To mi oznaczyło tą przystań właśnie. A na górze jest z biblioteki, żeby wziąć tą książkę. Dobra. Tak lubię sobie Revelio rzucać.
Tak na wszelki wypadek. Dobra, gdzieś tutaj jest. Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. O Jezu. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. No dobra. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Nie mam zielonego pojęcia. Ustronnik? The Golden Snuggery. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. Dobra. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? A to wiem. Felix Felicis. Felix Felicis. To wiem. Done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical Insygnia artifact? śmierci, tak? Relikty założycieli Horcruxy. Skąd ty wiesz o takich rzeczach? Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Jak sądzę w ogóle, to jest chyba jakieś takie nawiązanie do tych, którzy, albo taki ukłon może dla tych, którzy bardziej się interesują właśnie tym uniwersum Harry'ego Pottera. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Nie. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Dawaj. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Ojejku. Zakon Merlina, te... Chociaż... The International Confederation of Wizards. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Bull. Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Ojejku, opaloki, antypocki, żmijoząb peruwiański, spiżobrzuch. Aha, nie wiem, spiżobrzuch? Spiżobrzuch. Nie mam zielonego pojęcia, ale w sumie to są takie ciekawostki dla The nas. Ukrainian Iron Belly. No, I'm Nie. sorry, but the answer was the Peruvian Vipertooth. Nie Though wiem the zbyt Vipertooth wiele. is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Chyba Hengist, co nie? Bo tam coś było od Hogsmeade. Hengist of Woodcroft. That's right! Tak. It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Przyczajać? Z Dymimozem? A Demiguise. Yes! While the hide Brzmi behind has logicznie. the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair.
What is the only spell known to repel a letterfold? Śmierciotule? Przewracające? The knockback jinx. Actually, the answer was the Kurde. Patronus charm. The only known survivor of a letterfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Ewangelina? Evangeline Orpington. That's incorrect. Ewangelina. The answer I was looking for Nie was wiem. Gamp. One of Gamp. the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, Faktycznie. though it can be summoned. What does Faktycznie the coś Hogwarts było. motto translate to? Wiem. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Jakoś tak mi się wydaje, że popiełek, ale nie mam zielonego The pojęcia. Ashwinder. That's incorrect. Nie. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? To chyba w Stanach Zjednoczonych, co nie? W Puszczy Amazońskiej, w Mount Greylock, w Pirenejach. Pireneje brzmią ładne. No. Ładnie. Ilvermorny is actually located on Mount Greylock. The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Amortentia. Amortentia. That's the answer. Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. W sensie to jest zabawa, więc tak naprawdę niczego nie zyskuję na tym, że wygrywam, ani też nie tracę na tym, że przegrywam, Give me your więc worst. Wonderful. prostu I sobie do admire your pogadamy. thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Ojeju. Sir Agravainowi? Sir Agravain. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Wtyk brzmi ładnie, ale... Gdy ten przelatuje przez obręcz... Ogłupianie? Szarża? Szarża albo wtyk, myślę, brzmi najlepiej, ale pojęcia nie mam również. Nie wiem, wtyk. Haversacking. That's right. Yay! Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when 2 chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Bad luck. Correct! Yay! Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Odorosok? Nie wiem. Fasolka? Sophophorus bean. I'm afraid the correct answer was Mimbulus mimbletonia. God damn The it. Mimbulus mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper-up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Nie wiem, Bowman. Bowman. Niech będzie. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? Bambosza? To brzmi w sumie jak takie typowe A czarodziejskie. single slipper. That's correct. No. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Bystroduch? Nie wiem, w puszczy? The Amazon rainforest.
No, the answer was North America. Okej. The part bird, part reptile is a distant relative of the okami and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who Ciekawe. is the Muggle Knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Ojej. Baron Pechowiec? Sir Luckless. Correct! The three witches in the story are named Asha, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Kelpie? The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? O Jezus Maria, Gump to raczej nie. Cadmus Peverell podoba mi się. Ethelred the Ever Ready. No, the first Kurde. minister was Ulick Gump. A jednak Gump's Gump. greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. Nie na wszystkie You might poprawnie, not have ale... got very many right, but I'm sure you learned something regardless. No właśnie. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. Ja też. I put the book back on Mi the też fajnie pedestal było. for Revelio need to make quick work of this. Dobra. Księga o natychmiastowej transmutacji. Ta księga ma za zadanie dostarczać wskazówek uczniowi pragnącemu poznać bardziej zawiłe rodzaje transmutacji. Profesor Weasley często poleca ją zaawansowanym uczniom jako lekturę. Lekka lektura, tak? Czy to jest lekka lektura w stylu Hermiony? Ajajaj. Dobra, więc ja myślę, że sobie na dziedziniec wiaduktu się przeniosę. Muszę przyznać, że jakoś na zadanie relacji z Natsai nie wiem, jakoś mniej chętnie jest mi wyruszyć niż na zadanie Sebastiana. Aha. Z podziemnej przystani. Ale wejście do podziemnej przystani było gdzieś tutaj, nie? Revelio. Stary czy stara? Nieźle w każdym razie. Chyba stary, nie stara. Czy to ktoś kontroluje? Nie udało się, bu. Dobra, podziemna przystań wobec tego. Pierwszy raz w niej będę, bo wcześniej właśnie nawet do niej nie szłam kompletnie. Okej, co tutaj jest wobec tego? Dziedziniec So wiaduktu. this is the underground harbor. Słyszałam właśnie stronę chyba. O! Okej. Skrzynia, która się mnie boi. Czekajcie, słyszałam tą stronę, co nie? Revelio. A, no tak, bo jest strona, którą my mamy znaleźć. Faktycznie. Patchworkowy kapelusz czarodzieja. Okej. Podziemna przystań głęboko pod dziedzińcem wiaduktu znajduje się przystań dla łodzi przewożących uczniów pierwszego roku przez jezioro Hogwartu do szkoły. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Tak, z tym, że jeszcze idziemy do skrzyni. Cześć! Skrzynieczko. Dobrze. Okej, w takim razie tutaj są chyba kamienie, którymi można... Tak, można kaczki nimi porzucać kaczki, to tak się mówi, nie? Rzucać kaczki czy puszczać kaczki? Nie mam zielonego pojęcia. Nieważne. Dobrze, w takim razie wychodzimy i idziemy weź udział w zajęciach transmutacji w trakcie dnia. Tak, z tym, że ja chyba mam też w ramach zadania głównego wziąć udział w zajęciach z transmutacji, co nie? Zaklęcie transmutacji. Dobra, powiedzmy, że zaufam tej grze. Ten raz na ruski rok. Zobaczymy, co to będzie.
W ogóle ja jestem ciekawa, czy właśnie te zadania poboczne albo zadania relacji właśnie mają jakiś wiecie, czas, w którym mogą wygasnąć. Datę ważności do spożycia, o. Beautiful. Goodness. Settle down. Przepraszam bardzo, jaka była pierwotna postać? Sowa czy książka? As you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Dobra, w takim razie zaklęcie transformacji. Okej, to się udało. I mamy zaklęcie właśnie transformacji. Beautifully done. Jej! Class is dismissed. O, And naucz się remember, wszystkich zaklęć. Now is not the time to ease off your studying. OWLs will be... Wiecie, to tak mnie zastanawia trochę. Wezmę może sobie tak właśnie tam. Nie wiem nawet, co ja bym mogła. Dobra, ja nawet nie wiem, rozmawiać z profesorem Weasley. A to w ramach zadań profesor Weasley, tak? No dobra. W takim razie porozmawiajmy z panią profesor. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Yay! Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Nie pani sprawa, no. Ale dobra, powiedzmy, że tak. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. Okej, I'll provide a spróbuję. final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Okej. If you wish to practice the spell you just learned, the trick... Glad to see you are paying close attention to my demonstration of the transformation. Jej! Ukończono wyzwanie, ukończ zadania. O. Czekajcie, aż sobie zobaczymy. Nie misję. Mówi się mama smocza odprawa z Poppy oraz z Nati. Dobra, wobec tego właśnie się udamy, myślę, do Natsai. Aha. W sensie nie do Natsai. Wiecie, gdzie się udamy? Albo może właśnie do Natsai. Dobra, idziemy do Natsai w takim razie. Chciałam się udać jeszcze do pokoju życzeń, bo taka jest prawda, że czeka na nas jeszcze właśnie to źrebie całe Testrali. Więc by się tam przydało po prostu udać. Byłoby to z pewnością pomocne. Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. So frustrating.
the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. O, okej. I remember our meet mentioning. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Co, jesteś animagiem? Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am Zgadłam. gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Nieźle. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Ciekawe. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. Nie no, trochę racji ma. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. No dobra, wobec tego. Nie chcę rozmawiać z tą profesor, a chciałabym za to udać się do pokoju życzeń. Do pokoju życzeń i idziemy do tych testrali. Kamień księżycowy, dobra, to później. Interakcja, nie tu, w drugim. Nie, czekajcie, tutaj? Nie tu. Prawda? Tutaj chyba, nie?
Tak, tutaj. Bagno. Bagno. Jaki fajny malu... Nie, to nie... Gdzie jesteś, źrebie? Sepulchria. Testral. Tu jest młode! Ojoj, jakie to jest urocze! Dobra, ich wszystkich także wyczeszemy. Źrebię umarłych zaktualizowano. A, widzę, że mniej z młodego dostajemy Włosia? Czy nie? Tyle samo, dobra. W takim razie młode testrali. O, uroczy. Dobra, a mogę w ogóle interakcje, żeby znowu były? Testrale. O, czas hodowli. No i fajno. No i fajno. W takim razie wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd i idziemy do smyka chyba, nie? Chyba, nie wiem. Źrebie umarłych. Porozmawiaj ze smykiem. No właśnie. Smyku, smyku, gdzież jest? Tutaj. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Misja ukończona, źrebię umarłych. No dobra, i myślę, że na tym sobie zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i że będziecie też oglądali następne. Zostawcie też łapkę w górę, komentarz bądź subskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo miło. I co? Do usłyszenia następnym razem. Cześć!